tej strony Paulina Klimek, jesteśmy już tuż po gali XTB KSW 108 w środku w hali Urania, a ze mną jest reprezentant, członek ekipy sędziowskiej Czarek Wojciechowski, który odniesie się do sytuacji powstałej w walce Adam Niedźwiedź i Adrian Zieliński. Prosimy o komentarz. Witam serdecznie. Przede wszystkim dlaczego to ja się wypowiadam? No to dlatego, że sędzia, który sędziował walkę w środku, czyli Łukasz Bosacki, jak gdyby nie chciał się wypowiadać na temat swojej pracy, a pozostałe osoby z grona sędziowskiego mogły być w jakimkolwiek momencie swojej kariery związane z którymś z zawodników. Ja nigdy nie byłem związany z żadnym, dlatego zostałem wybrany do tego. Pierwsza rzecz, jak gdyby chciałbym wyjaśnić Państwa widzom i wszystkim osobom, które to oglądają, czym jest tył głowy, bo ja mam wrażenie, że osoby oglądające sporty walki, zwłaszcza MMA, mylą potoczne określenie tyłu głowy z tym, co jest w The Unified Rules of MMA, czyli zasadach, które obowiązują w świecie zawodowego MMA i których również używa KSW, a w The Unified Rules of MMA, które określają, czym jest tył głowy w tym sporcie, jasno opisują, że jest to jak gdyby bardzo wąski pasek na środku głowy, przedłużenie jak gdyby odcinka szyjnego, natomiast to nie jest tak, jak się to rozumie na co dzień, bo tak potocznie to wszystko, co jest za uszami, jest tyłem głowy, a w zasadach MMA to tak nie wygląda, więc każdy cios, który uderza, może zacznąłbym od tego, jak to wygląda z pięścią, każdy cios, który uderza z tyłu tutaj i dotyka ucha, jest ciosem jak najbardziej legalnym, bo ten tył głowy, o którym przepraszam, że stoję tyłem, ale tak będzie łatwiej, ten tył głowy, który jest opisany w The Unified Rules of MMA, to sobie możecie nawet Państwo wygooglować grafikę, jak jest tutaj powiedzmy szyja, to jest taki wąski pasek, który jest przez sam środek głowy na 5 cm mniej więcej przedłużony do góry, a wszystko tutaj to już nie jest tył głowy, to są legalne ciosy z obu stron, które może otrzymać zawodnik pięścią i najłatwiej jest to zauważyć, że cios jest legalny, jeżeli pięść dotyka ucha. W tym przypadku mieliśmy uderzenia łokciem. Łokieć sam w sobie ma o wiele mniejszą powierzchnię niż pięść. Adrian Zieliński znajdował się w takiej pozycji, że te łokcie spadały troszeczkę z góry na głowę Adama Niedźwiedzia i na zapisie wideo wyraźnie widać, że było tych ciosów kilka. Jeden z nich mógł trafić w tył głowy, natomiast dlaczego ta walka nie została jak gdyby przerwana dosłownie w tym momencie i od razu zaznaczę, że nie był to ostatni cios. Dlaczego nie została przerwana w tym momencie? Bo jest też taka zasada, to też jest w Unified Rules of MMA i w zasadach w regulaminie KSW, że jeżeli jest akcja, trwa akcja, która może zakończyć walkę i nie mam tu na myśli akcji, która będzie trwała wiele, nie wiem, 40 sekund, tylko dosłownie kilka sekund i akcja, która może zakończyć walkę, jeden z tych ciosów nawet nie będzie legalny, ale pozostałe będą legalne, to sędzia nie będzie tego przerywał, dlatego że to mogłoby wypaczyć jak gdyby całą sytuację i osoba, która jest bliżej tego zwycięstwa przez TKO, mogłaby to zwycięstwo stracić, dlatego tutaj Łukasz ostrzegł Adriana, to też widać na zapisie wideo, że nawet Adrian się upewnił, czy te ciosy są legalne, czy nie. Też zapytałem o to sędziego Łukasza Bosackiego. Tak, przed galą poinformował po raz kolejny już, bo wiele walk sędziował Adriana Zielińskiego. Przypomnę, to była chyba 39. walka tego zawodnika. Również przed galą dzisiaj Łukasz Bosacki poinformował Adriana Zielińskiego dokładnie, jeszcze raz pokazał mu, gdzie jest tył głowy. I tutaj ja też się wypowiadam w taki sposób, może powiedzmy bez emocji i bez żadnego takiego poglądu nacechowanego jakimś, nie wiem, tutaj jakbym nie dbał o zdrowie zawodników. Jak najbardziej mi zależy na zdrowiu wszystkich zawodników, którzy walczą, natomiast dla mnie to jest zero-jedynkowe, jest narożnik czerwony i niebieski. W tym przypadku gdyby te ciosy faktycznie były nielegalne, to ta walka by się nie zakończyła w taki sposób. Przypominam też oczywiście, że sędzia klatkowy ma możliwość weryfikacji wideo i skonsultowania swojej decyzji z sędziami, którzy oglądają spod klatki.
Ja jak najbardziej służyłem dzisiaj pomocą sędziemu Łukaszowi Boseckiemu. Sędzia główny KSW Tomasz Bronder nie udzielał się w tej kwestii ze względu, jaki wspomniałem na samym początku, że mógł być w przeszłości związany z którymś z zawodników. Dla mnie, powiem szczerze, nie ma jakiejś tutaj większej kontrowersji, ani nawet mniejszej. Wszystko na szczęście widać na wideo i naprawdę, tylko powiem na sam koniec, nie mylmy tyłu głowy w znaczeniu potocznym z tyłem, z definicyjnym tyłem głowy. Być może dla nas wszystkich byłoby lepiej, gdyby to zostało określone innymi słowami niż tył głowy, no ale niestety język jest na tyle ubogi, a dyscyplina na tyle młoda, że jeszcze się nie udało tego nazwać inaczej. Ale przypomnę, tył głowy w znaczeniu potocznym to jest co innego niż tył głowy w regulaminie, który obowiązuje w KSW. To w takim razie jeszcze tylko jedno ode mnie pytanie takie dopełniające. Gdzie można w internecie, proszę, żeby tutaj sędzia nas odesłał do jakichś wiarygodnych miejsc, przeczytać o zasadach Unified Rules of MMA, żeby doedukować się jako fan, jako kibic, jako świadomy tak naprawdę element tego sportu, którym my wszyscy jesteśmy? Oczywiście zasady i regulamin KSW jest na stronie kswmma.com, natomiast The Unified Rules of MMA, które zostały stworzone w Stanach, są dosłownie do wygooglowania lub jeżeli używacie innej przeglądarki w formie PDF. Naprawdę już teraz mamy takie przeglądarki, że to bardzo wiarygodnie pokazuje, od razu nas odsyła do tych oficjalnych stron i można sobie to znaleźć bardzo łatwo i przeczytać. I tyle. To jeszcze w takim razie ostatnie pytanie, ponieważ tempo zmian zapisów w Unified Rules of MMA jest dość mocne, bo ta dyscyplina jest jeszcze młoda, to wszystko ewoluuje, tak jak sędzia powiedział. Trzeba to naprawdę na bieżąco sprawdzać, ponieważ no, mamy zmianę różnych definicji. Definicja zawodnika w parterze, definicja właśnie tych ciosów legalnych, nielegalnych. Nawet ostatnio te 12 to 6 dopiero są od niedawna legalne, więc jak sędzia poleca odświeżać sobie tę wiedzę? Co ile czasu średnio, może nawet? Znaczy to nie są, one się zmieniają dynamicznie te zasady, natomiast to nie są zmiany, które by następowały z miesiąca na miesiąc. My tutaj mówimy o tym, że to raczej bym sprawdzał sobie z częstotliwością raz na rok, dlatego że skąd to wszystko się bierze? To się bierze wszystko stąd, że Komisja Stanowa stanu Nevada w Stanach, czyli osoby, które poniekąd stworzyły ten sport, spisały jego zasady, oni wprowadzają te zmiany bardzo wolno i to wszystko jest bardzo przemyślane, to jest oparte na wielu obserwacjach, na wielu konsultacjach z setkami sędziów, zawodników itd., po analizie naprawdę tysięcy godzin walk. Oczywiście też, nie wiem, z lekarzami itd. To są, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to są rzeczy, które definiują to, jakie zasady zawodowego MMA są na całym świecie. Dlatego, że my wszyscy tutaj w Europie, w Azji, mniej więcej my na nich polegamy z małymi tam może kosmetycznymi zmianami, jak na przykład właśnie w Azji ktoś tam sobie coś może zmienić delikatnie, ale sam trzon tych zasad jest taki sam i on wypływa póki co stamtąd ze Stanów, z zachodnich Stanów, gdzie to wszystko się narodziło już ponad 30 lat temu, a same zasady The Unified Rules of MMA powstały mniej więcej 22 czy 3 lata temu. Także to naprawdę jest nadal taki moment, gdzie to wszystko się krystalizuje i polecam śledzić co najmniej raz na rok, jakie następują zmiany. Serdecznie dziękuję, Czarku, za komentarz. Dziękuję bardzo.